Zaczynamy od okolic bramy portowej. Brama portowa, czyli dawna brama do miasta. Główny punkt na placu. W sumie na skrzyżowaniu. Brama portowa. O, jak fajnie, że już te autobusy wjeżdżają. Normalnie, no. Można przesiąść. Jak tramwaj. Bardzo ładnie to po modernizacji wygląda. W tle widać katedrę. Co ważne, na katedrę można wejść na górze. Tam, gdzie widać to przeszklenie, znajduje się taras widokowy. A my musimy iść, mamy zielone światło. O! Które w tym miejscu jest dosyć krótkie. Pamiętam, że jest dosyć krótkie, chyba że już nie zmienili, dalej jest takie krótkie. No trzeba się tu trochę spieszyć. Mamy piękną majówkową pogodę. Pojawiło się trochę chmurek i paradoksalnie daje to szczęście. Można chwilę odpocząć od słońca. O, tu pięknie to wygląda. Takie połączenie tradycji z nowoczesnością. Brama portowa i budynek Posejdona, dawnej galerii handlowej, która obecnie jest biurowcem. Tak, stary budynek został totalnie przebudowany, została dobudowana ogromna część, która służy jako biurowiec, ale znajdują się w nim także dwa hotele. Pamiętam, jak brama portowa wyglądała kiedyś. Nie było jeszcze tego budynku. Był tutaj plac i słynny grzybek. Słynny grzybek, czyli budynek, który wyglądał jak grzyb. Miał wąską podstawę i u góry rondo, które przypominało grzyba. Ja pamiętam go, jak miał na sobie reklamę sklepu Netto. Rzeczywiście, był taki moment. Brama portowa jest też głównym centrum przesiadkowym. Po 4 stronach skrzyżowania mamy tutaj autobusy i tramwaje. I naprawdę wiele linii się tutaj spotyka. Można się dostać stąd praktycznie w każdą stronę miasta. Czy prawobrzeże, czy lewobrzeże, czy północ Szczecina, czy południe. Dostaniemy się praktycznie wszędzie. A my oddalamy się już od bramy portowej i mijamy zabytkowy budynek Poczty Polskiej. Teraz pięknie skryty w zieleni. Taki styl gotycki. Czerwona cegła i strzeliste okna. Ja się tak zdziwiłem też tutaj teraz trwa przebudowa. Widać, że powstaje prawdopodobnie ścieżka rowerowa. Chyba tak. W tym miejscu zawsze było miejsce, które służyło głównie parkowania. Teraz się zmienia na ścieżkę rowerową. Czy to dobrze, czy źle? Ocencie sami. Ładne kwiaty. Ten budynek poczty jest dosyć duży, bo cały czas wzdłuż niego idziemy, aż trafiamy do wejścia, które kiedyś służyło jako wjazd do tramwajów pocztowych. Dzisiaj został już taki kawałek torów z kostką. Fajnie, że został zostawiony. Służy jako pamiątka, pokazuje, jak kiedyś Poczta Polska była obsługiwana. Naprzeciwko budynku poczty znajduje się budynek tak zwany odzieżowiec. Obecnie budynek jest na sprzedaż. Jesteśmy ciekawi, co tutaj powstanie. Niewątpliwie budynek ma potencjał. Jest kilka pięter, on jest też bardzo głęboki. Powierzchnie są tam duże. Także nie wiem, czy jedna firma tutaj by dała radę zająć cały ten budynek. Raczej tutaj kilka firm jest potrzebnych.
O, a tutaj możemy spojrzeć na logo Poczty Polskiej tuż pod piękną rozetą i przyjrzeć się elewacji budynku. Tutaj też zaraz zobaczymy. Jest główne wejście. Skręcimy na chwilę w ulicę Bogu Rodzicy. Tutaj nie będę podchodzić, ale pokażę. Jest takie główne wejście z bardzo ozdobnymi poręczami, na których możemy zobaczyć gońca pocztowego. A tutaj znajduje się tabliczka, na której widać opis budynku. Jest napisane, że budynek powstał według projektu z roku 1900. Jego budowa trwała 5 lat, od roku 1901 do 1905, a sam budynek jest w stylu neogotyckim. My wracamy na Aleję Wyzwolenia, przechodzimy na drugą stronę ulicy Bogu Rodzicy i w tym momencie będzie przed nami budynek, który niegdyś należał bodajże do PKO Banku Polskiego. W tym momencie budynek należy do Akademii Sztuki. Zaraz zobaczymy go z przodu. Tutaj widać, że kiedyś był podjazd dla dorożek. W tym momencie jest podjazd na linii, ewentualnie można wejść sobie podjazdem. Ja zwróciłem uwagę na tabliczkę czerwoną, która też jest inna niż zwykle, taka minimalistyczna. A rzeczywiście. Normalnie tabliczki budynków państwowych są takie duże raczej. Bardzo dużo miejsca jest zostawione u góry i dołu, a tutaj tabliczka wygląda inaczej. Lampy się glijają. Fajnie wygląda na wietrze. Gdzie? A tutaj. No, nie chciałabym dostać taką lampą. Tutaj widać próby ratowania tego przyczółka. W kilku miejscach jest tutaj połatane. Jest też pokazane, jak budynek wyglądał oryginalnie. Aczkolwiek tu nie jest stare zdjęcie. Widzę po samochodach, że to jest zdjęcie aktualne. Stylizowane na zdjęcie stare. Widzę. Piękne drzwi. Będzie można zajrzeć do budynku. Będzie można... jak tam fajnie jest. O, i widzę Ciebie w odbiciu. Ten budynek niewątpliwie stanowi jedną z najciekawszych atrakcji na Alei Niepodległości. Widać tutaj, jak ozdobna jest ta elewacja. My idziemy dalej przed siebie. Po prawej stronie mijamy jeden z prawdopodobnie nowoczesnych budynków biurowych, który znajduje się w okolicy. Budynek Black Pearl, czarna perła. Jest ciemny, ale czy jest perłą, to już możemy sobie sami ocenić. Pamiętam, że kolor tego budynku był dosyć kontrowersyjny. Można powiedzieć, że wyróżnia się, patrząc na gmachy, które znajdują się w okolicy. My jesteśmy już coraz bliżej Placu Żołnierza Polskiego, a przed nami po lewej stronie znajduje się budynek, który został wybudowany na miejscu dawnej kaskady, która spłonęła. Ogólnie była to wielka tragedia. Do dzisiaj są zdjęcia, ponieważ ona płonęła wiele godzin. Dlatego prasa mogła przychodzić na miejsce i robić zdjęcia. Dużo też było ludzi, którzy
stracili kogoś w tym pożarze. Do dzisiaj co roku w tą rocznicę media i wszyscy pamiętają i przypominają sobie o tej rocznicy. A sama Galeria Kaskada została zbudowana na podstawie dawnych planów tego, jak wyglądała w środku. Rzeczą, którą najbardziej widać, która przypomina dawną kaskadę, jest front. Jest część zaokrąglona, która znajduje się tam w oddali, która jest na rogu Placu Żołnierza Polskiego. Ona przypomina w sposób bardzo jednoznaczny dawną kaskadę. Po prawej stronie mijamy budynek, tak zwaną czekoladkę, budynek biurowy, który znajduje się za drzewami. Możecie słabo teraz widzieć, ale na szczycie tego budynku znajduje się taras i rośnie na nim kilka drzewek. Można spotkać dużo zieleni w centrum miasta. To jest najciekawszą rzeczą Szczecina. No, za szeroko to powiedziałem, czy najciekawszą. Na pewno tej zieleni jest dużo, znacznie więcej niż wiele osób myśli. Ja widzę też zabytkową pompę po drugiej stronie. Czyli zrobimy lekkie zbliżenie. Jak już się mieszka w Szczecinie, to czasami już się nie zauważa tych pomp, a jednak one robią wrażenie i fajnie, że zostały zachowane. Ktoś o nie dba. Można zobaczyć pompę na tle autobusu, a raczej autobus na tle pompy. Tutaj standardowo, jak pod chyba każdą galerią handlową, lubi spotykać się młodzież. Nawet jeżeli sama galeria jest zamknięta. Tak. A my już znajdujemy się na wprost strony gmachu, który przypomina najbardziej dawną kaskadę. Musimy chwilę poczekać na światło. Znajdujemy się już przy Placu Żołnierza Polskiego, kolejnego głównego skrzyżowania w centrum Szczecina, gdzie naprawdę ruch kierujący się od trasy zamkowej, czyli można powiedzieć najgłówniejszego wjazdu do miasta dla samochodów, kieruje się i rozlewa się po centrum. Mamy zielone, możemy iść. Jakby ktoś się zastanawiał, jak się myje taką elewację z takimi szybami, to tutaj jest odpowiedź. Teraz tu pokażę z bliska, tylko przejdę przez ulicę. Jest pan z takim ogromnym wysięgnikiem, który myje szyby. Tym sposobem doszliśmy już do końca Alei Niepodległości. Znajdujemy się już na Alei Wyzwolenia, gdyż ta ulica na całej swojej długości zmienia swoją nazwę. To jest bardzo ciekawe, że jest jedna długa ulica, ale ona zmienia nazwy. Nie wiem, jaki to ma cel, być może ułatwienie identyfikacji miejsc. Jest to na pewno ciekawostką i też rzeczą, która wielu osobom może się łatwo pomylić. Nawet mi. Tutaj warto zwrócić uwagę na te drzewa, które są w bardzo specyficzny sposób przycinane każdego roku. Przycina się je chyba tylko raz albo 2 razy w roku i praktycznie obcina się im gałęzie, aby były właśnie tak karłowate. Znowu zatrzymały nas światła.
Widok w stronę trasy zamkowej, w stronę wjazdu do miasta. Jak zwykle słychać służby, tutaj ruch jest zawsze, nawet w środku nocy ruch jest dosyć duży. Widok tak naprawdę w stronę Bramy Królewskiej. A my mamy znowu zielone światło, możemy iść dalej. W tym momencie możemy spojrzeć do tyłu i zobaczyć kawałek, który przyszliśmy. Tam byliśmy, tam zaczynaliśmy. Można spojrzeć na kaskadę w całej okazałości, na jej ozdobną elewację, która nawiązuje historycznie do oryginalnej kaskady, która stała w tym miejscu. Na prawo od kaskady znajdują się modernistyczne pawilony, które pokazują, no można powiedzieć, budownictwo PRL-u, czyli budownictwo, które powstało w centrum Szczecina w latach PRL-u. Znajdują się w nich różnego rodzaju sklepy, punkty usługowe. Podobno są teraz plany, żeby te pawilony wyburzyć i zabudować to odtworzonymi kamienicami, ale czy tak się stanie, to tego nie wiemy. Tutaj ładnie wyłania nam się główny wysokościowiec. Budynek Bazimu, a my jeszcze możemy spojrzeć raz do tyłu, ponieważ jest jedna ważna rzecz, o której warto wspomnieć na koniec, czyli położony na środku skrzyżowania, na środku Placu Żołnierza Polskiego, budynek trochę przypominający szklarnię czy inny basen, ale najważniejsza informacja jest taka, że znajduje się w nim Centrum Informacji Turystycznej. Jeżeli będziecie zwiedzać Szczecin, warto tam zajść, zapoznać się z materiałami dostępnymi na miejscu oraz skonsultować się z osobami, które tam pracują. Tutaj mnie zawsze ciekawił ten budynek kantoru. Jest cały w złotych napisach. Jest taki strasznie ozdobny. Taka ciekawostka. Prawdziwy wersa. Klatka, która ma chyba zabezpieczyć przed gołębiami czy innymi ptakami gniazdującymi, ale mało skuteczna. Co się śmiałeś? Jechał autobus należący do PKS-u. No, jeżeli znacie słowo PKS, no kojarzycie, że to są firmy, które zajmują się przewozem osób w całym kraju. No, często to są jeszcze relikty PRL-u. Jeżeli chcecie się przejechać taką linią w Szczecinie, to jest to możliwe. Można traktować tą linię jako linię zabytkową. W tej części Alei Wyzwolenia nie ma aż tak ciekawych elementów. Tutaj głównie znajdują się bloki mieszkańców. Jest trochę kamienic, trochę bloków, są lokale usługowe, ale jest też kilka ciekawych restauracji, na przykład restauracja indyjska Katmandu, która znajduje się przed nami. Tutaj widzę, że te niektóre kamienice mają bardzo ładne ozdoby. Jakieś głowy. Warto patrzeć w górę. Oj tak. To jest bardzo ważna rzecz. Warto patrzeć w górę, ponieważ zdobienia często znajdują się na szczytach albo na wyższych piętrach kamienic i bloków. Co tutaj mamy? Hurtownię obuwia, kawiarnię, palarnię kawy, kuchnię gruzińską.
Ciekawostką jest to, że lokale, które przed chwilą były pokazane, mają 2 piętra. Można wejść na piętro wyższe, usiąść przy oknie panoramicznym z widokiem na centrum miasta i delektować się kawą czy jedzeniem naprawdę w ciszy, bo te okna dosyć dobrze chronią od dźwięków miasta, które dobiegają z zewnątrz. Tu jakaś pizzeria. I dotarliśmy do punktu końcowego naszej wycieczki. Jeszcze to pokrótce omówimy. Czyli dotarliśmy o Plac Rodła. Przed nami budynek Pazzi wraz z hotelem Radisson po prawej stronie. A po lewej stronie znajduje się centrum handlowe Galaxy. Plac Rodła jest tak ciekawym miejscem, że zasługuje na dokładniejsze omówienie kiedyś. Co ciekawe, był również remontowany, więc jest to jego nowa wersja. Stara wersja miała swoje ciekawostki, nowa wersja ma jeszcze inne ciekawostki. A my dzisiejszy odcinek będziemy kończyć takim oto widokiem. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!